Wystawa Widzę muzykę w Muzeum Fryderyka Chopina jest czymś więcej niż ekspozycją w zamkniętej przestrzeni. To też zaproszenie do tego, aby w naszej codzienności, już poza muzeum, uważnie przyglądać się, przysłuchiwać temu, co nas otacza i znajdować w tym dla siebie nowe wartości. Przez te kilka minut przyjrzymy się wybranym wątkom i tematom, które są prezentowane na tej wystawie. Jedną z kategorii, która czyni muzykę specyficzną w odbiorze, która wpływa na nasze postrzeganie muzyki, jest ruch. Ruch, który też wynika z rytmu, wynika z metrum, wynika z tempa. Ruch, który daje muzyce odpowiednią dynamikę i charakter. Tenże ruch można przedstawiać niesamowicie plastycznie i na wystawie znalazły się prace, które w sposób szczególny ze sobą dialogują. Jedna z nich to tancerka Danuty Kwapiszewskiej, inspirowana fantazją impromptu Fryderyka Chopina. Natomiast obok niej znalazło się szkło autorstwa Henryka Albina Tomaszewskiego, fantazja chopinowska. Również forma bardzo dynamiczna, nietypowa, gdzieś zatrzymana w momencie jakiejś improwizacji. Te dwie prace wydają się ze sobą na tej wystawie tańczyć, być razem w ruchu i włączać nas, zwiedzających, właśnie do takiego odczuwania sztuki. Tytuł wystawy Widzę muzykę nawiązuje do prac Włodzimierza Finkę, łódzkiego artysty, który tworzył wielokrotnie pod wpływem muzyki Fryderyka Chopina. Ale ten tytuł kieruje nas do zjawiska synestezji. Synestezji, czyli współodczuwania, równoczesnego odbierania bodźców przez nasze zmysły. I na naszej wystawie zaprezentowaliśmy prace, które są artystyczną realizacją synestezji, czyli zjawisko neurologiczne kierują do wypowiedzi artystycznej, estetycznej. Są to przykłady prac Ira Jean Belmonta i Wojciecha Weissa. Ten pierwszy twórca słyszał kolory. W związku z powyższym jego prace, inspirowane kanonicznymi dziełami muzycznymi, są ekspresjami na temat fragmentów muzycznych realizowanych w formie barwnych płócien. Natomiast Wojciech Weiss wielokrotnie w swoich pracach zamieszczał legendę tonalną, legendę dźwięków przypisanych konkretnym kolorom. Więc te obrazy możemy na wystawie oczywiście zobaczyć, ale w naszej wyobraźni możemy spróbować je usłyszeć. Pokaźną grupę prac na wystawie stanowią dzieła będące ilustracjami wizualnymi do utworów Fryderyka Chopina, które przedstawiają pewne tematy, które ilustrują utwory poprzez historię, motywy, poprzez symbole, które często powtarzają się w recepcji chopinowskiej już od wielu dekad. Są to prace różnorodne, zarówno prace dziecięce z 1949 roku, prace profesjonalnych artystów, pocztówki, na których widać powtarzalne motywy obecne, zakorzenione w recepcji chopinowskiej, jak i dynamiczne, wielobarwne plakaty, na których te motywy znajdują w sposób wyrazisty nową formę. Z jednej strony dosłowność, z drugiej strony abstrakcja. Konfrontujemy ze sobą te dwa podejścia, poszukując głębiej sensów, sposobów obrazowania muzyki Chopina. Te cechy obrazowania odwołują się do muzycznej struktury,
tudzież do emocji i ekspresji, które artyści odbierają, obcując muzyką Chopina. Ukoronowaniem tej wystawy jest obiekt zupełnie zaskakujący. Jest to rękopis muzyczny samego Chopina, który jest w zasadzie szkicem do jego utworu, do wielkiego dzieła Poloneza w fantazji, ale tu z tego poloneza znalazło się zaledwie kilka nut. Natomiast dokument oddziałuje na nas poprzez gąszcz linii powstałych pod wpływem dynamicznego kreślenia, rozpisywania pióra, ale po lekturze tej wystawy zachęcamy do tego, żeby zadać sobie to pytanie, czy widzimy inaczej ten obiekt, czy możemy go odebrać jako muzyczną partyturę graficzną, zachęcającą do innego odczytania, czy w tych liniach, kształtach, formach, które odbieramy patrząc na ten dokument, widzimy jakąś nową muzykę? Czy Chopin widział swoją muzykę? Po zwiedzaniu tej wystawy, obejrzeniu tych prac, które na niej prezentujemy, myślę, że nasuwa się to pytanie. Z jednej strony wiemy, że Chopin odcinał się od literackich komentarzy jego utworów, denerwowały go też tytuły nadawane przez wydawców jego dziełom, ale z drugiej strony w szkicach do metody gry fortepianowej zapisał kilka zdań, które dają nam do myślenia, że muzyka jest wyrażaniem uczuć poprzez dźwięki, że muzyka to sztuka wyrażania myśli poprzez dźwięki. Jak zatem lepiej zrozumieć muzykę Chopina? Jak możemy dotrzeć do jej głębi, wejść w intencje kompozytora? Myślę, że też obcowanie z tymi obrazami może wzbogacić naszą percepcję. Być może dzięki temu usłyszymy w tej muzyce nowe wartości.